Ze wszystkich krajów, jakie odwiedziłem, Wenezuela najbardziej wryła mi się w pamięć i właśnie Wenezueli kanał zawdzięcza swój sukces. Dzisiaj zabiorę Was jeszcze raz do tego kraju pełnego nonsensów, takich jak kolejki, brak gotówki, korupcja czy zamknięte stacje benzynowe w państwie o największych zasobach ropy na świecie. Jednak Wenezuela to nie tylko te złe rzeczy, jest to bowiem także kraj piękna ludzi i piękna natury. Ruszymy dzisiaj w podróż z Caracas do Meridy, położonej w wenezuelskiej części Andów. Podróż ta trwa 12 godzin i co prawda niewiele udało się zarejestrować po drodze, ale będziecie mogli choć trochę wczuć się w klimat. Ach, ta Wenezuela, co? Dzień dobry, kochani widzowie. Ci z Was, którzy uważnie oglądali ostatniego vloga, a nie tylko przeczytali tytuł, koniec vlogów podróżniczych i w związku z tym mówili mi goodbye, do widzenia, wiedzą, że vlogi będą, aczkolwiek nie będą to typowe vlogi, gdzie zmieniam państwa, podróżuję po świecie, no bo podróżować się nie da. Planuję pokazać podróż po Palawanie, który jest piękną i naprawdę bardzo dużą wyspą, gdzie teraz jestem, na Filipinach, a oprócz tego wrzucić niepublikowane nigdy materiały, takie jak materiał z podróży po Wenezueli z 2018 roku, a dokładniej z czerwca tego roku. 2018 rok to był w ogóle przełomowy rok dla mojego kanału, wtedy on tak naprawdę wybił, a czerwiec to był taki moment, gdy pierwsza fala, pierwszy miesiąc oglądalności ogromnej naprawdę wenezuelskich vlogów się przewaliła. No i miałem wtedy jakieś 80 parę czy 90 tysięcy subskrypcji. Byłem bardzo podekscytowany tym sukcesem, to było naprawdę coś wspaniałego, ale miałem taki trochę niedosyt w związku z tym, że pokazywałem tylko Caracas. A chciałem wam pokazać coś więcej z Wenezueli niż tylko Caracas. Dlatego właśnie kupiłem używanego Jeepa z silnikiem 4,7 benzyna. W Polsce mnie nie było na niego stać. I ruszyliśmy w podróż po Wenezueli, a dokładniej do Meridy, czyli części Andów. Podróżowanie po Wenezueli jest przygodą samą w sobie, w związku z faktem, że jest mnóstwo posterunków wojska, które cię kontrolują. Jest dosyć niebezpiecznie ogólnie na prowincji, bo jest dosyć pusto. Wielu Wenezuelczyków wyjechało. W związku z tym podróżowanie po Wenezueli to nie jest sprawa łatwa i dużo vlogów przedstawiających podróżowanie po Wenezueli nie ma. Dlatego pomyślałem, że odgrzeję dla was tego niby starego kotleta, ale cały czas bardzo smacznego i przeżyjemy to razem. Dla uściślenia i żeby uniknąć niepotrzebnych komentarzy, dodam, że podróż tę odbyłem z rodziną mojej byłej dziewczyny i z moją byłą dziewczyną Kizbel, która zgodziła się na publikację tych materiałów, a ja powiedziałem jej, że przekażę jej połowę środków z AdSense, czyli tak jakby z reklam, także wiecie, co możecie robić, jeżeli chcecie, żeby Kizbel, która nadal mieszka w Wenezueli, coś też z tego miała. Z Kizbel mamy całkiem normalny kontakt, nie to, że gadamy cały czas, no ale czasami się do siebie odezwiemy i utrzymujemy jakiś tam kontakt. Natomiast to, że mogę obejrzeć ten materiał, myślę, że zawdzięczamy głównie Ignalin, w związku z tym, że to ona zgodziła się na to, że on publikował z byłą dziewczyną, to znaczy zgodziła się, no po prostu to nie jest też takie proste do zaakceptowania dla kogoś, z kim jesteś, że publikujesz materiał z kimś, z kim byłeś. Dlatego Ignalin zawdzięczamy to, że przeżyjemy tę Wenezuelę z 2018 roku jeszcze raz. Dzięki, Igna. Dobra, trzeba wracać, bo z wioski już prawie wychodzę, także wracam do domu i to montuję, a właśnie, będzie to trochę nowy format, dlatego że będziemy to oglądać, a ja z offa dogram wam moje komentarze, dodając trochę treści i mojej wiedzy, którą mam teraz, o której wtedy nie miałem. Także zapraszam. Wenezuela, 2018 rok, czerwiec. Jedźmy. Już tutaj należy przerwać tego vloga, dlatego że jest to coś ciekawego. To kliknięcie było spowodowane tym, że nagrywałem wtedy na GoPro, a jednocześnie miałem mikrofon krawatowy, który widzicie na filmie. I później w programie ręcznie, bo nie umiałem jeszcze używać tej opcji, synchronizowałem audio do każdego pojedynczego nagranego klipu z tego mikrofonu krawatowego z audio z GoPro. I dlatego było to kliknięcie lub klaśnięcie, że miał to widoczne na wykresie dźwięku, kiedy będę łączył te dwa pliki ze sobą. A więc tak, przed nami długa podróż do Meridy i zatrzymaliśmy się wyjechawszy z Caracas na jego obrzeżach po to, żeby odpocząć i żeby przełożyć parę rzeczy w samochodzie. Jestem totalnie zniszczony. Spałem chyba z 15 minut, bo w nocy robiłem i wrzucałem odcinek, mecz Hiszpania z Portugalią, a dzisiaj jedziemy do Meridy. Pokażę wam, jak się jedzie w raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 dorosłych osób i dziecko Jeepem. To jest ten Jeep, którego kupiliśmy i mieliśmy z nim małe problemy. Więc tak, Kizbel jest tutaj, a z tyłu siedzą sobie 4 osoby i my we dwóch z przodu. Także tak to wygląda. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby wrzucić bagaże na górę, żeby Kizbel miała miejsce z tyłu. A tutaj jest taki bar, jakaś taka miejscówka, gdzie można sobie kupić coś do jedzenia. I przed chwilą był mecz Argentyna-Islandia. Nikt tu nie wie, co to jest Islandia, jak z nimi gadałem.
O, już się zmyli, szkoda, bo byli tutaj wcześniej wojskowi z kałasznikowami, sobie też oglądali ten meczek. Tutaj jeszcze są resztki, chyba się już skończył. Tarek Haldorsson del Randers de Dinamarca para atajar entre nada menos que a Messi. Argentyna, Islandia, Wenezueli, ciekawy temat, zwłaszcza Islandia dla nich musi brzmieć egzotycznie. Pokażę wam tutaj jakieś jedzenie, jakie sprzedają. To są wszystko dodatki do arep. Arepy to jest takie jedzenie, które już pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, z ciasta kukurydzianego zrobione. Albo smażone, albo na grillu podgrzewane. No dobra, nie mam za bardzo weny. Przyznam szczerze, że właśnie, w ogóle myślałem, że się wyśpię, bo zmęczony jestem bardzo, że pójdę spać w tym samochodzie. Jak włączyli muzykę na pełen volume, po prostu dudniąca, aż mnie łeb boli. Musiałem wziąć pastylkę, ale dobra, nie będę psuł atmosfery i nie będę mówił, żeby ściszali, bo oni to uwielbiają. Latynosi od razu śpiewają, tańczą w tym samochodzie i tak dalej. A to nasza maszyna. Ten samochód ma silnik 4,7 litra, napęd na 4, silnik V8. W Polsce bym sobie na niego nie mógł pozwolić, ale tutaj nie ma problemu, paliwo jest za darmo. A tak wygląda autostrada wenezuelska. Muszę wam powiedzieć, że gdy przeglądałem ten materiał, usiadłem do niego po latach w sumie, no bo nie chciało mi się go wcześniej robić, to jak tylko zobaczyłem te samochody, to po prostu wow. Zbliżałem, oglądałem je, kocham te stare amerykańskie samochody i nigdzie tego poza Wenezuelą nie widziałem. Może gdzieś w Ameryce Południowej to jest, ale na pewno nie w takiej ilości, dlatego że ludzie mają dostęp do nowszych samochodów i po prostu je wymieniają. W Wenezueli jest z tym gorzej, jak wiadomo, co jest smutne dla społeczeństwa tego państwa, natomiast dla miłośników starej motoryzacji jest to dobre. Jak ktoś lubi amerykańską motoryzację, to tutaj jest dużo takich starych tirów jeszcze z lat 70., 80. A na przykład tutaj jest ciężarówka stara, fajna. Puedo grabar la camioneta. Kamioneta to jest SUV po prostu, a taki samochód to jest kamion, no ale mój hiszpański wtedy naprawdę kulał. Teraz jest w miarę poprawny, wtedy to były po prostu początki. Senior, gracias, bonita. Zobaczcie, jaki piękny, stary, ciężarowy samochód. Ile to pali, nie chcę pytać. Okej, ruszamy dalej w trasę, jedziemy do Meridy dzisiaj, 12 godzin się jedzie. Jestem wyczerpany. Do zobaczenia na trasie. Tutaj możecie zobaczyć coś, co jest wielkim biznesem w Caracas, czyli blindaje, czyli przyciemnianie szyb. Mnóstwo samochodów, zwłaszcza w Caracas, zwłaszcza w mieście, ma mocno przyciemniane szyby ze wszystkich stron, łącznie z przodem. Jedziemy dalej. Piękne widoki, górki, autostrada stara, wybudowana jeszcze pewnie przed Chávezem, podejrzewam. To, co widzicie tutaj, to jest jeden z nonsensów polityki Cháveza. Pamiętam, że gdy jechałem, to rodzina Kisbel mówiła mi, co to jest, ale teraz nie pamiętałem i odezwałem się do Tomka Surdela, niezastąpionego, jeżeli chodzi o Wenezuelę, i Tomek powiedział mi, że to, co widać, to wiadukt będący częścią Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, czyli najważniejszej centralnej linii kolejowej z niezwykle ambitnego planu stworzenia sieci połączeń kolejowych w całej Wenezueli. Budowa systemu kolei państwowych była dla Cháveza priorytetem, do tego stopnia, że zobowiązanie do jego budowy zawarte zostało w tekście konstytucji przyjętej w 1999 roku. Pierwsza faza podstawowa zakładała budowę ponad 13 000 kilometrów torów w ciągu 20 lat, czyli do 2019 roku. Później w ciągu kolejnych 20 lat powstać miało kolejne 17 000 kilometrów. W sumie miało to kosztować 300 miliardów dolarów. Budowa została powierzona Chińczykom i została rozpoczęta na wielu frontach, ale na tych frontach nie została zakończona i dlatego właśnie mamy takie obrazki jak ten wiadukt, który ciągnie się kilometrami. I jak mówi Tomek, zakupiono nawet część składów pociągów. Część z tych pociągów stoi w polu, można zobaczyć je, gdy jedzie się z autostrady. Pociągi kupione od Chińczyków, które nigdy nie ruszą prawdopodobnie na tory. Nonsens. Jak mówi Tomek, w tej chwili większość projektów została porzucona, straszą wiadukty, tunele, do których nie prowadzą żadne tory, ale działa Narodowy Instytut Kolei z rzeszą urzędników. Biurokracja. Ta linia z mojego wideo to najważniejsza część tej magistrali, czyli tak zwany kręgosłup. Miała łączyć Caracas z najważniejszym portem Wenezueli, Puerto Cabello. Miała ona liczyć 200 km, ale skończono tylko odcinek Caracas-Cuba, czyli niespełna 25 km i jeździ tam pociąg podmiejski, o tyle dobrze. Jedziemy dalej, oglądając wenezuelskie krajobrazy i mniej więcej po 2 godzinach docieramy nad Morze Karaibskie do El Palito.
El Palito to teoretycznie najnowocześniejsza rafineria w Wenezueli o nominalnej mocy przerobowej 140 000 baryłek dziennie. Tak jak wszystkie rafinerie w Wenezueli, cierpi ona jednak mniej więcej od 2010 roku na chroniczne niedoinwestowanie, brak wykwalifikowanych pracowników i braki w bieżącej konserwacji. Doprowadziło to do wybuchu i sporego pożaru w 2017 roku, w wyniku którego przez wiele miesięcy prace rafineryjne zostały wstrzymane i już nigdy nie udało się uruchomić ich na dawnym poziomie. W 2020 roku doszło tam do awarii, która spowodowała zanieczyszczenie położonego niedaleko Parku Narodowego Morrocoy, który odwiedzimy. Szacuje się, że w tym roku rafineria El Palito rafinowała średnio nie więcej niż 1000 baryłek dziennie, przy teoretycznej mocy 140 000 baryłek. Nasza fura. Tam kupiliśmy kokosy. A tam daleko Kisbel poszła zapłacić kartą. No to też może być trochę niezrozumiałe dla kogoś, kto nie kojarzy, jak jest w Wenezueli, przynajmniej jak było wtedy. A było tak, że nie było gotówki w ogóle już w 2018 w czerwcu praktycznie i za wszystko płaciło się kartą, ale w miejscach takich jak to, które widać na filmie, nie było zbyt wielu punktów płatności. Najczęściej było tak, że był jeden punkt płatności i wszyscy sprzedawcy w okolicy rozliczali się z tym człowiekiem, który ten punkt płatności posiadał i pobierał jakąś tam prowizję w związku z tym. Dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej, bo dzisiaj akceptowalne, to znaczy jest przymrużenie oka rządu do używania dolarów. Jak chcecie się dowiedzieć, jak teraz jest w Wenezueli, to bardzo polecam wam kanał Gonna Travel Ady. Gonna Travel na YouTube, na dole pojawi się napis i Ada pokazuje, jak teraz jest w Wenezueli, a naprawdę sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. W ciągu miesiąca paliwo potrafi kosztować $2 za litr, a później potrafi kosztować prawie nic. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna zawsze w Wenezueli i nigdy nie jest nudno. Okej, jedziemy dalej. Jesteśmy za miejscowością Barranquisimeto. Jedziemy w stronę Meridy i sytuacja wygląda tak, że przerwał nam się pasek, to znaczy jest dziura w pasku. Tym tutaj. Nie mamy oczywiście zastępczego. Natomiast należy ten fakt połączyć z faktem również, że jest już prawie 16, no 15:30 i wielokrotnie mówili mi Wenezuelczycy, żeby dojeżdżać na miejsce w Wenezueli przed zmierzchem. Zmierzch jest teraz mniej więcej około 18:30 i że nie ma takiej możliwości, że w nocy się zepsuje samochód i się gdzieś jest na pustkowiu, czy tam w miejscu, gdzie no po prostu w ogóle na zewnątrz się nie przebywa w nocy. A my jesteśmy w takim miejscu pomiędzy miastami na totalnym zadupiu. Tutaj jest jakaś buda, tu są kaktusy, zobaczcie. No i teraz kombinujemy, jest sobota, 15:30 i chcemy załatwić ten pasek. Dzwonili już jacyś kolesie, którzy tam podjechali i się dowiadują, czy są w stanie załatwić ten pasek. No, jest ciekawie, nudno nie jest, to jest pewne. Pokażę wam jeszcze przez chwilę kaktusy, zobaczcie. Ja to w ogóle oczami wyobraźni widzę, jak oni tam już planują porwanie na przykład. To znaczy, nie no, porwanie to chyba raczej nie, po prostu podjechaliby i zabraliby samochód ze wszystkim, co tam jest, czyli mój komputer między innymi, który jest warty 2 razy tyle, co, no, 1,5 razy tyle, co ten samochód i tak dalej. No nic, bądźmy dobrej myśli, miejmy nadzieję, że to się jakoś uda załatwić przed zmierzchem. Będę was informował, co się dzieje dalej. Nie no, po prostu nie mogę, jak patrzę na moje włosy wtedy. Mieć jeszcze włosy i ich nie szanować, to jest po prostu karygodne. Teraz co prawda mam ich mniej, ale wydaje mi się, że są trochę lepiej uporządkowane. Właśnie, jak montowałem to teraz, ten materiał, to nawet myślałem, żeby połowę z tego wyciąć, bo wydaje mi się trochę cringe'owe, że jestem tam taki przestraszony. Ale wiem, że jak się jest w Wenezueli i się gada z Wenezuelczykami, to oni ci opowiadają takie historie, że jesteś za przeproszeniem zesrany. Po prostu się boisz, no. I taki był tam klimat. Zatrzymaliśmy się, było popołudnie. Jeżeli byśmy nie naprawili tego samochodu, no to prawdopodobnie musielibyśmy gdzieś tam nocować. Jeżeli ci ludzie, pod których sklepem wielkim, ogromnym się zatrzymaliśmy, by nas nie przyjęli do siebie, to jesteśmy za przeproszeniem w dupie. Zresztą zaraz wam opowiem tutaj historię, która się wydarzyła mi z Wenezueli, która też zatrzymała się w odludnym miejscu. Także wybaczcie mi, jeżeli moje przerażenie wydaje wam się cringe'owe. Jak teraz to edytuję, to też troszeczkę się zastanawiam, czy nie przesadzam. Ale jak się gada z Wenezuelczykami tam na miejscu, to się chłonie to, co ci mówią, a oni mówią o tym cały czas. Jest paranoja ogólnie. Myślę, że nie bez powodu. Także okej, oglądamy. Szkoda, że akurat miałem wyłączoną kamerę, jak to zwykle w takich wypadkach bywa, ale ten koleś, który tam jest w białej koszulce, który nam bardzo pomógł i tutaj między innymi załatwił transport do miasta, żeby przywieźć pasek. Jakimś cudem jest to sprzedaż części
w mieście oddalonym o 20 km stąd, 24H. Powiedział, zapytałem go, czy gdybyśmy byli gdzieś tam dalej, nie tutaj koło tych budynków, to czy jest bardziej niebezpiecznie. On mówi, wiesz co, ja sobie powiedziałem kiedyś tak, że jeżeli mi się kiedyś zepsuje samochód w miejscu, w takim odludziu totalnym, gdzie nie ma żadnych zabudowań wokół, to zostawiam ten samochód, idę na górę, w sensie w góry i obserwuję z daleka, czy przyjeżdżają złodzieje, czy nie i go zabierają. Dlatego, że jeżeli złodzieje przyjeżdżają, szyby są przyciemniane z reguły tutaj w samochodach, a nawet gdyby nie były, to złodzieje przyjeżdżają i czasami puszczają po prostu serię, żeby okraść samochód. Od razu strzelają, nawet się nie zastanawiają, no bo to mogą wojskowi, jacyś jechać czy coś. Także dał mi trochę do myślenia. Chodzi o to, że tutaj panuje trochę anarchia i no, autorytet władzy, policji, wojska i tak dalej jest dosyć znikomy. Jest straszna samowolka. Przestępcy po prostu zabijają ludzi, żeby ich okraść. Była zresztą taka historia z Miss Wenezueli, znajdę nazwisko i podam w opisie. Ta Miss Wenezueli, która chyba już mieszkała w Stanach od dłuższego czasu, ruszyła w podróż po Wenezueli ze swoim mężem i z dzieckiem i gdzieś tam im się samochód chyba popsuł, czy coś się zatrzymali jakoś wieczorem i podjechali kolesie i ich zastrzelili. Tylko dziecko przeżyło. Także to nie są bajki. No a my czekamy na pasek i na zachód słońca. Mam nadzieję, że pasek będzie szybciej niż zachód słońca. I misja w tym momencie polegała na tym, żeby dostać się do miasta, stamtąd przywieźć pasek klinowy, czy chyba pasek klinowy, sorry panowie, a motoryzacja i ja to zero, komputery bardziej tutaj ogarniam coś, a z motoryzacją dupa. Misja polegała na tym, żeby to przywieźć i wsadzić i pojechać. No i pierwszą częścią tej misji było zatrzymanie jakiegoś samochodu, który nas tam zawiezie. No ale jako że tak jak wam mówię, Wenezuelczycy się siebie wzajemnie boją, mają już paranoję, też nikt za bardzo się nie zatrzymywał, po prostu machasz i ludzie przyjeżdżają, no bo się nie zatrzymają, bo jakiś obcy macha, bo się boją. No ale w końcu na szczęście jakiś autobus przejeżdżał, który zostawiał kogoś w tym miejscu, bo tam była droga też, która gdzieś prowadziła, pewnie ten człowiek szedł do siebie, no i zabrał 2 osoby, które przywiozły później ten pasek. Byliśmy uratowani, trzeba było go tylko jeszcze zamontować i mogliśmy jechać. Ogólnie podczas tego transportu paska klinowego my, którzy pozostaliśmy na miejscu, weszliśmy do domu tego faceta. Właśnie pamiętam już, dlaczego ja w sumie nie chciałem publikować tego materiału, bo ja tu nic nie nagrałem oprócz swojego gadania. Zamiast nagrać, jak zatrzymujemy te samochody i one nie chcą się zatrzymać, zamiast nagrać gościa, z którym gadaliśmy w domu, to po prostu nagrałem swoją gadającą głowę i to wygląda mało w sumie autentycznie. I pamiętam, że też w związku z tym niechętnie się zabierałem do montażu tego materiału, bo spieprzyłem. No ale dobra, wiecie już jak było i wybaczcie, jeżeli brzmi to dla was troszeczkę zbyt dramatycznie, ale uwierzcie mi, taki tam jest klimat. Kończymy naprawiać. Mieliśmy zostawić ten samochód i przeczekać w krzakach na to, jak Kizbel ze swoim tatą przywiozą część, czyli ten pasek i jeszcze rolkę plastikową, która pękła z miasta, do którego pojechali. To trwało z 1,5 godziny, ale na szczęście tutaj mieli ludzie, pozwolili nam przeczekać u nich. Klimat tutaj jest taki w Wenezueli, tej takiej poza miastem. Jak ktoś z was oglądał film Ładunek 200 rosyjski, to będzie wiedział, o co chodzi. Niebezpieczeństwo, mrok jak cecha. Jeżeli mnie zapytacie, jaka była najniebezpieczniejsza sytuacja w moim życiu, to wcale nie było wtedy, kiedy ci Malandros podjechali koło tego parku w odcinku Pamiętnik z Caracas, tylko właśnie dzisiaj. Jesteśmy w głębokiej dupie, za przeproszeniem. Jeżeli zostaniemy tu sami na noc, na szczęście jest ten dom. Gdyby nie było tego domu, no to jest bardzo niebezpiecznie i każdy, z kim rozmawiam z Wenezuelczyków, ciągle mówi, że tutaj jest niebezpiecznie, tu jest niebezpiecznie, tu uważaj, tutaj zwożą samochody ze wszystkich okolicznych miejsc, tutaj porywają, tutaj zabijają. Oni o tym cały czas mówią. Jestem trochę już zmęczony Wenezuelą i tym klimatem. I tutaj tylko jeszcze raz zaznaczę, że niebezpieczeństwo polegało na tym, że musielibyśmy zostać na noc w pustkowiu po prostu, a nie na tym, że teraz w tej sytuacji jakoś się tam aż tak baliśmy, chociaż oni się bali i wszyscy się chowaliśmy i siedzieliśmy w tym domu głównie. Okej, oglądamy dalej. Kocham te fury, to jest... tylko w Wenezueli. La polea, no es que largó la polea de plata. Pero ahí está. Pero una buena posibilidad para Colombia, que se acercó a los 11 minutos, mi estimado.
Maleros Ramón. No ale dobra, udało się zrobić ten pasek, jechaliśmy dalej, jechaliśmy w deszczu, przed chwilą słyszeliście komentarz do jakiegoś meczu Mistrzostw Świata z 2018 roku w Rosji i dojechaliśmy do Meridy o zmroku. Okazuje się, że z powodu ulew w Meridzie nie ma prądu i tylko nasz dom ma prąd. Przyjechaliśmy do naszej miejscówki, gdzie mamy pokój i okazuje się, że jest to jedyny dom w okolicy, jaki ma światło, dlatego że całe miasto nie ma światła. Zalało deszczami i tutaj mamy agregat, tylko dlatego mamy światło. No i to był koniec tego dnia. Następnego dnia rano się obudziliśmy i pierwsze co chcieliśmy zrobić to zatankować paliwo, gdzie oczywiście nie było to takie proste. Tam jest nasz samochód. Tutaj jest stary amerykański klasyk z lat 70., tak przynajmniej wygląda, albo 80. A my stoimy w kolejce po paliwo. Ale to wszystko w tym odcinku, dlatego że jeżeli będę dodawał kolejne materiały, to wyjdzie godzinny, dlatego jeżeli Wam się podoba taki format, dajcie mi znać i nagram dla Was kolejny w tym stylu na najbliższy weekend i będzie to oczywiście dalsza część akcji z tej podróży do Meridy. A teraz trzymajcie się, cześć! Un pasito más, vamos a bailar.